Jest zima i grudzień, a ja zamiast w górach jestem nad morzem, w Gdyni. W Gdyni nazywanej również miastem z marzeń i miastem z morza. Dlaczego miastem z marzeń? No żeby sobie na to pytanie odpowiedzieć, to trzeba się cofnąć wstecz, cofnąć się trochę w czasie i uświadomić sobie jedną istotną rzecz. Tutaj w XIX wieku i na początku wieku XX nie było praktycznie nic. To były malutkie osady rybackie. I skąd się wzięło w zasadzie to miasto? Dopiero po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, kiedy okazało się, że Gdańsk będzie wolnym miastem i z tego portu nie będziemy mogli w pełni korzystać, a na tym niewielkim odcinku wybrzeża, jaki przypadł w udziale naszemu krajowi, nie ma dostatecznie dużego portu, zaistniała taka potrzeba, że trzeba to miasto, ten port zbudować. I faktycznie przy olbrzymim wysiłku całego kraju, oczywiście przy aprobacie rządu, w tym miejscu powstał wielki, nowoczesny port i wielkie, nowoczesne miasto, które wraz z Gdańskiem i Sopotem tworzy aglomerację nazywaną dzisiaj Trójmiastem. Stąd właśnie ta nazwa, miasto z morza, miasto z marzeń. I postaram się dzisiaj sprawdzić, czy to miasto może też spełnić marzenia takiego współczesnego polskiego turysty, który uda się do niego poza sezonem. Zapraszam. Gdynia w przeciwieństwie do wielu starszych polskich miast nie posiada architektury średniowiecznej czy architektury barokowej. Jest za to kolebką i perłą polskiego modernizmu, czyli kierunku w sztuce, kierunku w architekturze, który najlepiej rozwinął się w latach 20. i latach 30. XX wieku. Był modernizm zupełnym zaprzeczeniem tego, co proponowały starsze style architektoniczne, takie jak secesja albo historyzm. Ornament znaczy śmierć, mniej to więcej, krzyczeli moderniści. I dziś, jeśli patrzymy na projektowane przez nich budynki oczyma laika, to mogą one nam się wydawać nieco zbyt proste, może trochę szare i niezbyt ciekawe. Ale jeżeli architekturą się interesujemy, to do Gdyni po prostu przyjechać trzeba. Najlepiej przejść się gdyńskim szlakiem modernizmu, ulicą 10 lutego, a potem skręcić w stronę Kamiennej Góry. Tam tych kamienic i innych budynków modernistycznych znajdziemy najwięcej. Jesteśmy teraz na południe od centrum Gdyni i taka zaskakująca informacja na sam początek. Tak młode miasto jak Gdynia okazuje się mieć własny Park Królewski. Park z bardzo bogatą historią, ale o tym za chwilę. Dzielnica, w której się znajdujemy, nazywa się Kolibki. Nazwa pochodzi od wgłębienia, czyli tak zwanej kolebki. I jest to miejscowość, która była jedną ze starszych osad rybackich. Później zmieniła się w wieś szlachecką i należała do kilku ważniejszych w Polsce rodów szlacheckich. W XVI wieku wybudowano tutaj niewielki dwór, natomiast w XIX wieku ten pałac, który znajduje się za moimi plecami, on jest wpisany teraz na listę zabytków i powoli trwają prace, które mają przywrócić mu pełną świetność i udostępnić ten pałac do zwiedzania. Natomiast za mną, na wprost mnie, naprzeciwko pałacu, znajduje się park, jak już wspomniałem, park odwiedzany przez królów polskich. Ponieważ w XVI wieku stał gdzieś tutaj niezachowany do tej pory dwór, to bardzo chętnie korzystali z niego królowie.
Był tutaj na pewno Jan III Sobieski razem z królową Marysieńką, ponieważ te tereny należały właśnie do rodu Sobieskich. Był tutaj też prawdopodobnie August II Mocny. A dzisiaj ten park jest miejscem bardzo chętnie odwiedzanym przez Gdynian i przez turystów, którzy przyjeżdżają do Trójmiasta, do czego i ja również zachęcam. Znajduje się na terenie Orłowa, położonej na południe od centrum dawnej wioski rybackiej, która obecnie wchodzi w skład miasta Gdynia. Nazwa Orłowa pochodzi od takiej pięknej legendy, opowieści z XVII wieku, zanotowanej przez jednego z tutejszych kronikarzy, która mówi o tym, że właśnie w XVII wieku na niebie nad Orłowem, nad klifem orłowskim dostrzeżono walczące ze sobą orły. I stąd właśnie te osady obecnie nazwano Orłowem. Jak już wspomniałem, znajduje się tutaj klif orłowski, jeden z najbardziej znanych, najbardziej charakterystycznych obiektów przyrodniczych na terenie całego Trójmiasta w zasadzie. Przyjeżdża tutaj masa turystów, zwłaszcza pod wieczór, kiedy w promieniach zachodzącego słońca ten klif wygląda naprawdę pięknie. Wokół klifu mamy cały rezerwat przyrody wchodzący w skład parku krajobrazowego tutejszego i naprawdę warto przyjechać tutaj z Gdyni i ten klif zobaczyć. Ale poza klifem jest tu jeszcze jedna bardzo ciekawa rzecz. Izba pamięci, dawny dworek, w którym mieszkał przez jakiś czas Stefan Żeromski. Stefan Żeromski wymyślił tutaj i zaczął pisać książkę pod tytułem Wiatr od morza. To była książka, która zaciążyła na biografii Stefana Żeromskiego. Była takim jednym z istotniejszych wydarzeń jego życia, no niekoniecznie pozytywnym. Ale najpierw parę słów o samej książce. To nie jest powieść, tak jak twierdzą niektórzy, to jest zbiór opowiadań. Zbiór opowiadań, zbiór tekstów, takich trochę fabularyzowanych, może lekko eseistycznych niektórych, tendencyjnych to na pewno, tekstów mówiących o losach tutejszych ziem w dawnych czasach, o losach Suwalszczyzny, o tym, jak mieszkańcy tych ziem walczyli o polskość, walczyli z okupantem, z najeźdźcą z północy, później właśnie z okupantem pruskim, z plemionami germańskimi, z krzyżakami i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Książka ma bardzo różne opinie. Krytycy zarzucają jej, że jest ciężka, napisana taką właśnie żeromszczyzną, ale bardzo słabą. To nie jest ten żeromski najwyższych lotów. Tutaj faktycznie mają rację. Zarzucają oczywiście tendencyjność, zarzucają naiwność. Z kolei apologeci Żeromskiego podkreślają właśnie polskość, tą walkę patriotyczną, ten ładunek patriotyczny, jaki ta książka ze sobą niesie. Jaka jest prawda? Ja myślę, że leży gdzieś po środku. To nie jest tak zła książka, jak się ją przedstawia. Myślę, że można ją polecić właśnie zwolennikom słowiańszczyzny, tym, którzy jeśli przymkną trochę oko na pewne naiwności, jakie w tej książce występują, jakie możemy je tam znaleźć, to powinni być lekturą Wiatru od morza usatysfakcjonowani, zwłaszcza tych tekstów dotyczących średniowiecza, dotyczących czasów dawnych, czasów słowiańskich. One są naprawdę fajne, naprawdę klimatyczne. Warto przeczytać, warto się zapoznać. Ale teraz o samej książce. Dlaczego, jak już mówiłem wcześniej, ona tak zaciążyła na życiu Żeromskiego? Otóż prawdopodobnie, prawie na pewno przez tę książkę właśnie Żeromski nie dostał Nagrody Nobla. Trzeba wam wiedzieć, że w latach 20. dzięki staraniom polskich literatów, Polskiej Akademii Umiejętności, Komitet Noblowski zaczął patrzeć trochę przyjaźniej na polską literaturę, zaczął się nią interesować i zaczęto myśleć o tym, żeby jakiś Nobel polskiemu pisarzowi przyznać. Kiedy wreszcie te plany zaczęły nabierać jakichś realnych kształtów, wtedy Polacy właśnie wysunęli kandydaturę Żeromskiego i wydawało się, że to będzie taka żelazna, pewna kandydatura. No ale niestety wyszedł Wiatr od morza, który został zmiażdżony przez niemiecką krytykę. Prasa niemiecka, literaci niemieccy, krytycy literatury nie zostawili na Żeromskim po prostu supłonników. Te opinie zaważyły na opiniach, jakie później przedstawiali członkowie Komitetu Noblowskiego. Zamiast Żeromskiego wybrano Reymonta. Reymont był politycznie znacznie bardziej bezpieczny,
i to właśnie on, a nie Stefan Żeromski dostał Nagrodę Nobla. Warto przyjechać do Orłowa, obejrzeć molo, to które widzicie za moimi plecami, zobaczyć klif, wybrać się do Izby Pamięci, do dworku Żeromskiego, trochę odpocząć od zgiełku dużego miasta, od zgiełku Gdyni. Zapraszamy zatem do Orłowa. Jesteśmy teraz w dzielnicy Gdynia-Chylonia pod adresem Żwirowa 2C i tutaj mieści się niewielkie muzeum motoryzacji, które można sobie oglądać. Jesteśmy tu z panem Karolem, który kilka słów o tym muzeum może nam powie. Dzień dobry, tak, znajdujemy się w Gdyńskim Muzeum Motoryzacji. Tak jak zresztą Państwo będziecie mogli zauważyć, wnętrze muzeum jest wystylizowane na uliczkę z lat 30. Bruk, po którym będziecie się Państwo poruszać, jest to oryginalny bruk z ulicy Starowiejskiej z Gdyni, a więc z jednej z najstarszych gdyńskich ulic. Natomiast na ścianach za nami fasady przedwojennych domów. W muzeum na chwilę obecną znajduje się około 14 samochodów, 26 motocykli. Powiedzmy, że jest to przekrój, można powiedzieć, że globalny czy też światowy, bo są to samochody wszystkich europejskich, jak i amerykańskich marek, więc na pewno gorąco zapraszamy i zachęcamy do odwiedzenia nas. To może jeszcze dodajmy taką rzecz, że większość tych samochodów jest na chodzie. Wszystkie samochody są na chodzie, jak i motocykle. Tak jak Państwo możecie zobaczyć, samochody możemy i motocykle podzielić, powiedzmy, że na auta, które są jeszcze przed renowacją, po renowacji i na auta, które w ogóle nie będą odnawiane, choćby jak tamten Buick, czyli auto z 1927 roku, ponieważ on zachował się tak dobrze, że nie będziemy musieli przechodzić tutaj procesu renowacji. My również zapraszamy do odwiedzenia Muzeum Motoryzacji w Gdyni. Serdecznie dziękuję, zapraszam. No to jesteśmy na plaży. Plaża jest prawie zupełnie pusta i pokryta śniegiem, niesamowity wręcz widok. A jest to plaża w miejscowości Babie Doły. Dlaczego tutaj przyjechaliśmy? Przede wszystkim przez wzgląd na torpedownię. To był cały kompleks wojskowy zbudowany przez Niemców w 1942 roku, który zatrudniał ponad 2000 ludzi. Tutaj budowano i testowano niemieckie torpedy. Tam dalej na wzgórzach tych takich porośniętych lasem znajdowała się montownia. Tam torpedy tworzono, a następnie przez specjalną rynnę spuszczano do morza i wystrzeliwano. Natomiast tutaj znajdowały się urządzenia pomiarowe, które miały dać niemieckim konstruktorom odpowiedź na pytanie, jak taka torpeda powinna zostać zbudowana, wyważona, w jaki ładunek zaopatrzona, tak żeby była jak najbardziej skuteczna. Cały ten kompleks badawczy funkcjonował przez mniej więcej 2 lata, do 1944 roku i obecnie jest w stanie ruiny. Do tych budynków nie można się już dostać, ponieważ wysadzono pomost łączący ląd z tymi właśnie torpedowniami. To jest zresztą jedna z 2 torpedowni, jakie znajdują się na polskim wybrzeżu. Nie można również zwiedzać montowni, która znajdowała się w głębi lądu, a to z tego względu, że obecnie znajdują się tam kolonie nietoperzy. Co najmniej kilka gatunków: gacki, nocki, mroczki. To są oczywiście rodzaje, w każdym z tych rodzajów kilka gatunków, które gniazdują w budynkach dawnej montowni. A na samej plaży mamy obszar Natura 2000, który rozciąga się aż od Babich Dołów aż do Pucka i tu z kolei chronione są gatunki ptaków. Jest jeszcze jedna rzecz, dla której warto przyjechać na tę plażę, zwłaszcza latem, a może właśnie latem. Kawałek dalej znajduje się tutaj jedna z gdyńskich plaż dla psów, na których właściciele mogą przyjść ze swoimi czworonogami i poza tym, że taki pies może na plaży przebywać, to może również zażywać tutaj kąpieli, co jest bardzo wygodne zarówno dla psa, jak i dla właściciela. A dostać się tutaj jest bardzo łatwo, bo wystarczy przejechać jednym z gdyńskich miejskich autobusów na przystanek Babie Doły, do czego szczerze zachęcam.
jesteśmy już po wizycie w akwarium i powiem szczerze, że moje nastawienie było dość negatywne. A to ze względu na komentarze, które można przeczytać w internecie. I tam ludzie piszą, że jest dużo makiet, a mało akwariów, że bilety wstępu są drogie i raczej wyłania się taka wizja jakiegoś perelowskiego starego muzeum, które ma niewiele do zaoferowania współczesnemu turyście. Natomiast wrażenia są bardzo pozytywne i zupełnie nie rozumiem tych komentarzy. Wprawdzie bilety wstępu to jest 24 zł za bilet normalny, no ale jeżeli to porównamy z ceną wstępu do akwariów w Berlinie albo do innych tego rodzaju obiektów w Europie i na świecie, to jest naprawdę niewiele. Tym bardziej, że zobaczyć możemy sporo i to nie tylko makiety, bo są i ryby z Amazonii, i ryby z raf koralowych, i ryby polskie, i żółwie, i jest ośmiornica, i jest anakonda, więc całe spektrum istot żyjących w morzu i wokół morza. Więc naprawdę wiele ciekawych okazów. A druga sprawa, że same te makiety są bardzo interesujące, bo są bardzo multimedialne, skierowane do najmłodszych, którzy też do akwarium mogą przyjść i wiele się nauczyć, bo wiele rzeczy można dotknąć, można wysunąć, można sobie podświetlić. Mamy też salę mokro, gdzie kilku ryb można dotknąć, na przykład flądry albo jesiotra, co też jest bardzo ciekawe. Więc jeżeli chodzi o akwarium, to naprawdę polecamy. Nie ma co się sugerować tym, co jest napisane w internecie. Warto zapłacić dość dużo, to prawda, ale warto zapłacić te 24 zł i akwarium zwiedzić. Natomiast co jeszcze możemy zobaczyć tutaj przy Nadbrzeżu? Przede wszystkim dwa okręty, Dar Pomorza i ORP Błyskawica, polski niszczyciel i polski żeglowiec. Tylko że jedna sprawa, jeżeli jesteśmy poza sezonem, przed 1 maja, to niestety na okręty nie wyjdziemy. Możemy je sobie obejrzeć z zewnątrz. No, są zamknięte, nie pełnią teraz funkcji muzealnych. Jest jeszcze Dar Młodzieży, który stoi na samym początku Nadbrzeża, ale on z kolei nie jest w ogóle udostępniony do zwiedzania. Możemy go sobie obejrzeć z zewnątrz i warto, bo on naprawdę robi wrażenie. Odnoszę takie, tak mi się wydaje, że jest większy od Daru Pomorza, chociaż nie jestem pewien, który z tych żaglowców jest tak naprawdę większy, ale to jedne z największych polskich żaglowców. Możemy je sobie właśnie obejrzeć tutaj w Gdyni. I zachęcamy do wizyty tutaj na Nadbrzeżu. Można się przejść nawet kawałek dalej, obejrzeć Sea Towers, czyli te takie nowoczesne apartamentowce gdyńskie. Na szczyt niestety nie wjedziemy, bo tam mogą się dostać tylko pracownicy i mieszkańcy oraz ich goście, ale również z dołu wyglądają naprawdę imponująco. No, to już jest koniec naszej wyprawy do Gdyni, naszego zwiedzania właśnie tego miasta. I muszę przyznać szczerze, że Gdynia bardzo zaskakuje i to zaskakuje bardzo pozytywnie. Wydawać by się mogło, że to taka baza wypadowa do wyjazdów po Trójmieście i po okolicach, a tymczasem w samym mieście jest naprawdę sporo do zobaczenia, sporo do zwiedzenia. My nawet nie mieliśmy czasu na obejrzenie wszystkiego, bo zostało jeszcze Muzeum Miasta, zostało Muzeum Marynarki Wojennej. Kilka jeszcze takich punktów, które mogłyby być ciekawe. Myślę, że warto będzie wrócić do Gdyni, bo w planach jest budowa nowoczesnego Muzeum Emigracji, bowiem Gdynia była właśnie punktem, z którego Polacy bardzo często wyruszali na wyprawę za morze, na wyprawę do nowego, lepszego świata. I to muzeum ma właśnie dokumentować ruch emigracyjny na przestrzeni ostatnich 100 lat. Dlatego myślę, że być może do Gdyni jeszcze wrócimy i jeszcze sobie tam trochę pochodzimy, coś o tej miejscowości powiemy. No a teraz w sumie pytanie do Was. Może Wy macie jeszcze jakieś takie miejsca związane z Gdynią, które bylibyście w stanie polecić? Tam, gdzie warto pójść, co warto zobaczyć? Jeżeli tak, to piszcie komentarze i oczywiście, jeżeli się podobało, lajkujcie, subskrybujcie i zapraszam do oglądania kolejnych filmików.